Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu nowego Fiata 500. I to już drugiej, współczesnej generacji Fiata 500, bo jak pewnie pamiętacie, pierwsza 500 była produkowana w latach 1957-1975, a potem nastąpiła przerwa, ponad 40-letnia przerwa, aż do 2007 roku, kiedy to pokazano współczesną wersję Fiata 500. Auto okazało się ogromnym hitem i jest produkowane do dziś, czyli już od 16 lat. Jak na współczesną motoryzację jest to niesamowity wynik. I co ciekawe, w 2021 roku zaprezentowano nową generację, niestety, tylko i wyłącznie elektryczną. I tu też przypomnę, że poprzednia generacja też występowała w wersji elektrycznej, ale oficjalnie nigdy nie była dostępna w Polsce. Nowa generacja już jest i muszę przyznać, że wciąż wygląda świetnie. Fiat to jednak jest fachowiec i potrafi narysować piękne miejskie auto, które z jednej strony wygląda nowocześnie, a z drugiej nawiązuje do starszych wersji 500. Brawo! W ogóle ja mam wersję Red, która jest czarna, co brzmi trochę śmiesznie. Czarna wersja Red. W moim przypadku Red, czyli czerwone, są dodatki jak emblematy czy lusterka oraz czerwony jest darmowy, dedykowany dozownik. Super prezent. Super są akcenty w nowej 500. Zobaczcie, chociażby na przednie lampy, które wyglądają jak oczy z brwiami, albo na te małe wystające kierunkowskazy, jak jakieś takie skrzydełka. Z tyłu mamy napisy 500 ukryte w kloszach, ładny wzór felg oraz bagażnik otwierany jak w starej 500. Z tym, że w starej 500 był tutaj silnik, a tu jest bagażnik i w starej 500 otwierało się tak jakby do dołu, a nie do góry. No ale widać takie pewne podobieństwo. A, no i właśnie, ja mam wersję Cabrio z takim zwijanym materiałowym dachem, który wygląda świetnie. Ma oczywiście swoje wady, czyli jest głośno i chłodniej w kabinie, ale tak jest w każdym aucie z takim rozwiązaniem. No i tutaj, jak otworzymy dach do końca, to nic nie widzimy przez lusterko środkowe. Ale frajda z jazdy z otwartym dachem jest świetna. Szkoda tylko, że jak testowałem auto, to było około 0 stopni i dla mnie frajda to był potem ból gardła. Warto było. Fajnie za to, że jak mamy rozłożony dach i chcemy otworzyć bagażnik, to dach sam się lekko zamknie, żeby nie uszkodzić go przy podnoszeniu klapy. Szkoda tylko, że potem się ponownie nie zasuwa, jak już zamkniemy klapę, to trzeba znowu zrobić z kabiny. A i jeszcze wracając do wymiarów, to nowa 500 wciąż jest mała, ale jednak nie aż tak jak poprzednik. Nowa 500 ma 3632 mm długości, 1527 wysokości oraz 1683 mm szerokości bez lusterek. Poprzednik miał kolejno 3571, 1488 oraz 1627 mm, czyli nowa 500 jest o 6 cm dłuższa, 4 cm wyższa oraz 5,5 cm szersza. A pomyśleć, że pierwsza generacja miała poniżej 3 metra długości oraz jej szerokość i wysokość to było niecałe 1300 mm. Czyli najnowsza 500 jest o ponad 60 cm dłuższa niż protoplasta. Ależ te auta rosną. I jest jeszcze jedna odmiana nadwozia nowej 500 poza zwykłą i cabrio, bo jest jeszcze wersja nazwana 3+1, gdzie mamy po stronie pasażera dodatkowe takie malutkie drzwi otwierane w drugą stronę, tak jak kiedyś na przykład w Hyundaiu Velosterze. Koniec ciekawostki. Teraz możemy wrócić do bagażnika, gdzie pewnie jak w każdym elektryku luzem leżą kable. Jest oczywiście dedykowana torba na kable, ale wciąż zajmuje to nieco bagażnika. A sam kufer ma 185 litrów i co ciekawe, jest to tyle samo co wersja ze zwykłym dachem i niemal to samo co poprzednik, bo tam było 187 litrów, czyli tylko o 2 litry więcej. Pod podłogą jest jeszcze mały schowek, który wygląda jak na koło zapasowe dojazdowe, ale takiej opcji nie da się wybrać. To jest miejsce na zestaw naprawczy, klucze czy trójkąt. To już lepiej, jakby tutaj zrobiono właśnie schowek na kable. Bagażnik można też powiększyć do 510 litrów poprzez położenie tylnej kanapy. Niestety, żeby to zrobić, trzeba wejść do środka. Wsiadamy więc na tył i mam nadzieję, że uda mi się stamtąd wyjść. Miejsca jest tu oczywiście bardzo mało, raczej dla dzieci i to takich chyba bez nóg. No albo kierowca ma maksymalnie 155-160 cm wzrostu, bo wtedy jest wygodniej z tyłu. Ja oczywiście wbijam się nogami w fotel, a głową w dach. To znaczy, jak dach jest zamknięty, to wtedy się wbijam, ale jak otworzymy, to wietrzę łysinę. Zresztą, z przodu mam dosłownie 1 cm nad łysiną, dlatego rozwiązanie to jeździć z otwartym dachem. Wtedy też odpada nam kolejny problem, jakim jest brak regulacji na wysokość fotela. No i wciąż siedzi się tutaj jak na taborecie.
Może i nieco niżej niż w poprzedniku, ale wciąż siedzi się wysoko i mi to mocno przeszkadzało. Na każdych światłach trzeba się albo zatrzymywać 10 metrów przed światłami, co wygląda idiotycznie, albo się wyginać jak w Twisterze, co wygląda idiotycznie. No jest to auto dla małych ludzi. Miło, że kierownica ma dwuosiową regulację, również miło, że przedni fotel pasażera ma złącze Isofix, gdzie uważam, że każde miejskie auto powinno mieć takie złącze w standardzie z przodu, a nie tylko z tyłu. W nowej 500 mamy więc 3 miejsca, żeby zamontować fotelik pod Isofixa. Aha, i nie wiem czy zauważyliście, ale tapicerka fotela ma wszędzie napisy Fiat. Na plecach oraz nawet pod tyłkiem. Trochę głupio tak pierdzieć w napis Fiat. Zresztą, smaczków jest więcej. Wewnątrz rączki drzwi mamy wytłoczonego starego Fiata 500 z napisem Made in Torino, a w schowku na środkowej konsoli pod ładowarką indukcyjną jest właśnie panorama Turynu. Fajne. Klamki za to są nieco przekombinowane, bo auto otwieramy za pomocą przycisku. Chyba nieco zbyteczny bajer. Oczywiście jest też awaryjny cięg do niżej, gdyby to przestało działać. W ogóle posłuchajcie jak działają zamki. Tak, nic nie słychać, co mnie lekko denerwowało, bo jednak jak słyszę fizyczne zamki, to czuję się bezpieczniej, że auto jest zamknięte. Tutaj znowu jak naciśniemy 2 razy, to dostajemy komunikat, ale za pomocą klaksonu, który też nas nieco przestraszy. Deska rozdzielcza jest niemal tak samo stylowa jak na dwozie, gdzie mamy fajną dwuramienną kierownicę, czerwone wykończenie, cyfrowe zegary i spory ekran. Ale sam ekran nie wystaje mocno poza deskę, zegary mają klasyczne motywy, a do klimy czy audio pozostały fizyczne przyciski. No i to mi się podoba. Tak jak mówię, zegary są klasyczne, mogą wyświetlać bardzo dużo danych i są naprawdę czytelne. Główny ekran też jest w miarę czytelny, ale niestety działa czasami z dużym opóźnieniem. Materiały też niestety momentami są bardzo twarde, ale takie w Fiacie zawsze były i pewnie zawsze będą. Dobrze, że chociaż niemal nic tu nie skrzypi i nie ma piano black. Tutaj jest piano red. Aha, i kto zgadnie, co robi ta funkcja? Tak, dobrze zgadliście. To jest funkcja sterylizacji przedmiotów w schowku. Tak, sterylizacja przedmiotów w schowku. Super funkcja. I ta bardzo przydatna funkcja zabiera nam gniazdo pod zapalniczkę w kabinie, które powinno być właśnie w tym miejscu tego przycisku. To pora na przegląd pozostałych schowków i możemy zaglądać pod maskę. I tutaj od razu plus, maska jest na siłownikach. Brawo. I tutaj może być jeden z dwóch elektrycznych napędów. Jeden ma 95, a drugi 118 koni. Pierwszy ma baterię 23,8 kWh, a drugi 42. I obie odmiany mają napęd naprzód. Ja oczywiście wziąłem wersję mocniejszą, czyli 118 koni, która pierwszą setkę powinna robić w 9 sekund. Mój wynik to 8,4 sekundy, czyli lepiej niż deklaruje producent. W sumie to słabsza wersja, czyli ta 95-konna, robi setkę w 9,5 sekundy, więc różnica, według producenta, jest wciąż bardzo mała, bo tylko pół sekundy. A tak mała różnica jest ze względu na dużą różnicę w wadze, bo słabsza odmiana waży 1279, a mocniejsza 1400 kg. I mówię tu o wersji Cabrio, bo ze zwykłym dachem auto jest o około 30 kg lżejsze. I 1400 kg to naprawdę bardzo dużo, jak na takiego elektrycznego pryszcza i to niestety czuć. Auto jest twarde i sztywne, chociaż to też po części wina krótkiego rozstawu osi. Z drugiej strony autem fajnie się jeździ, dobrze się trzyma drogi, bo ma nisko środek ciężkości. I elastyczność, jak to na elektryka, jest świetna.
Szkoda tylko, że układ kierowniczy jest klasycznie mocno wspomagany i przez to nie ma efektu jazdy go-kartem. Z drugiej strony to leniwy Fiat 500, idealny do dojazd na kawę do centrum, a nie do napierdzielania po przełęczy Stelvio. Zresztą i tak do przełęczy Stelvio pewnie nie dojedziemy i to nawet z większą baterią. Zużycie prądu przy 120 to około 21 kWh, a przy 140 to już około 25 kWh. No i przy 140 jest super głośno w kabinie i to nawet z zamkniętym dachem. Ba, nawet w mieście, jak jeździmy z zamkniętym dachem, to mamy wrażenie, jakby ciągle było uchylone któreś okno, tak mocno słychać otoczenie. Ale z takim dachem to niestety norma w każdym samochodzie. Czyli wracając do zasięgu, to nie da się zrobić 200 km w trasie, ale to jest auto do miasta. I w mieście zużycie oscylowało mi około 15 kWh przy spokojnej jeździe przy temperaturze około 0 stopni. Pewnie jak jest cieplej, to da się z tego urwać jeszcze z 2-3 kWh, a to już jest fajny wynik dający około 300 km zasięgu w mieście. Auto ma 3 tryby jazdy: Normal, Range oraz Sherpa. Normal to wiadomo, zwykła jazda, Range włącza nam rekuperację i ogranicza nieco moc, a Sherpa to do włączonej rekuperacji i ograniczonej mocy dodaje jeszcze ogranicznik do 80 km/h oraz wyłączoną klimatyzację. I wtedy zaczynamy modlić się, żeby dojechać do stacji ładowania lub do domu. Auto obsługuje ładowarki do 85 kW i wtedy ładowanie od 0 do 80% powinno trwać około 35 minut. Ale auto ma na tyle małą baterię, że nawet w domu, ładując gniazdka przez noc, czyli przez 12 godzin, naładujemy ponad połowę baterii. A mając wallboxa takiego 11 kW, to w 4-5 godzin powinniśmy zrobić 100%. W zasadzie to powinniśmy, bo ja właśnie podłączyłem auto pod 11 kW i jak widzicie, pokazywało mi znacznie więcej niż 5 godzin. Ale niestety nie miałem jak sprawdzić, czy to problem z autem, czy może jednak z tą ładowarką. A, i zapomniałem o jeszcze jednym akcencie. Otóż za pierwszym razem, jak odpalimy auto i przekroczymy barierę 20 km/h, to na zewnątrz, tak, na zewnątrz, słychać utwór Amarcord autorstwa Nino Roty. Tak, auto puszcza na chwilę melodię na zewnątrz. Już widzę potencjał na tuning na miarę obecnych czasów, czyli założymy firmę, która będzie wgrywała odgłosy na przykład z Kapitana Bomby. Tempę. Auto ma też dość małą średnicę zawracania, która wynosi 9,7 metra, co w mieście się przydaje. To pora na cennik. Niestety jest drogo, drogo i jeszcze raz drogo. Podstawowy Fiat 500, ten elektryczny, którego testuję, o mocy 95 koni i z baterią niecałych 24 kWh kosztuje 140 tysięcy złotych. Dopłata do wersji Cabrio to 13 tysięcy złotych, a do mocniejszej odmiany to 17 tysięcy złotych. Czyli moja odmiana, mocna i Cabrio, kosztuje minimum 170 100 złotych. Podstawa, bo ja miałem wersję Red, która kosztowała 173 tysiące złotych. A ja nie miałem jeszcze pełnego wyposażenia i najdroższej wersji, bo ta kosztuje 192 tysiące złotych. Dodajmy do tego opcjonalny lakier, dodatkowy kabel do ładowania i wydłużoną gwarancję i pęka 200 tysięcy złotych. 200 tysięcy złotych za Fiata 500. Dramat. Na szczęście wciąż można kupić obecną, spalinową wersję, która jest ponad 2 razy tańsza. Ponad 2 razy. Idea małego, stylowego, elektrycznego auta tylko do miasta jest dla mnie nawet zrozumiała. Dużo bardziej rozumiem to niż wielkie elektryczne SUV-y czy limuzyny, które w mieście tak naprawdę też mają podobny zasięg co ten Fiacik, a nie da się nimi wcisnąć w większość miejsc parkingowych. Nowa 500 fajnie wygląda, fajnie jeździ i mało pali. Szkoda tylko, że jest cholernie droga i przez to kompletnie nieopłacalna. Cześć!